Cześć, nazywam się Aneta Orszewska i zapraszam Was na rozmowę, którą przeprowadziłam z Anną Zarudzką. Anna jest co-CEO Bolder, firmy IT zarządzanej holakratycznie, czyli takiej, w której nie ma menedżerów. I co ciekawe, większość ról liderskich w Bolder pełnią kobiety. Rozmawiałyśmy na kilka ciekawych tematów, na przykład o budowaniu i wspieraniu kultury równości w organizacji, jak również o rynku pracy IT dla kobiet w Polsce. Zapraszam Was. Cześć Aniu, ja bardzo się cieszę, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać. Słuchacze tego nie wiedzą, ale widzimy się pierwszy raz na żywo. Mimo że pracujemy w jednej firmie już jakiś czas, to COVID i pandemia sprawiła, że się do tej pory nie widziałyśmy. I jak Ty się z tym masz, że widzimy się na żywo? Co ja mam Ci powiedzieć? Tak, powinnam powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo bardzo się cieszę. Jest to dziwne, ale chyba się przyzwyczajam, co nie jest jakoś bardzo pozytywną informacją. Przyzwyczajam się do tego, że się nie widzimy. Te pierwsze pół roku było takie, że jeszcze płakałam i bardzo cierpiałam nad tym. Teraz się przyzwyczajam i zastanawiam, jak to wykorzystywać dobrze. To niewidzenie też. Nasze spotkanie dzisiaj jest jakby podwójnie wyjątkowe. Oprócz tego, że widzimy się pierwszy raz, to mamy też dzisiaj wyjątkowy, gruby i bardzo ważny temat do porozmawiania. I w sumie pomysł jakby na ten temat zrodził się z takiej oddolnej jakby inicjatywy i chyba potrzeby też dziewczyn w Bolder. Trochę też potrzeby jakby dyskusji o rynku kobiet w ogóle w IT w Polsce i trochę też takiego zawodu, czy pewnej niezgody na to, w jaki sposób ten dyskurs jest prowadzony, bo czujemy, że to jest trochę wypaczone, to znaczy temat, kiedy się go trochę pośledzi w internecie, to wszystkie artykuły, czy jakieś tam teksty, czy wywiady sprowadzają się do takich tematów, na przykład jak parytety, albo jak programy wyrównujące szanse kobiet, jakieś tam programy, na przykład powrotu po urlopie macierzyńskim. No i w naszym odczuciu to znacznie zawęża ten temat. Trochę ta rozmowa jest w naszej opinii niezbyt dojrzała i mało przede wszystkim jest rozmowy o kulturze równości w organizacjach. I w sumie o tym chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać, czyli jak taką kulturę w ogóle budować, jak to wspierać, jak w ogóle zaczynać. I nie przypadkowo właśnie Ty jesteś dzisiaj naszym gościem. Masz już za sobą wiele lat doświadczenia i w pozycjach jakby liderskich. Obecnie jako co-CEO 160-osobowej firmy właśnie w branży IT, która jest bardzo mocno zdominowana przez mężczyzn. I moje pierwsze pytanie będzie brzmiało właśnie tak. Jak to jest być kobietą w pozycji liderskiej w świecie IT? Pewnie inaczej niż gdzieś indziej, ale mówię pewnie, bo wolałabym nie mówić o tym, jak jest gdzieś indziej, nie? Czyli w IT. Dla mnie w ogóle świat IT był nowy cały, nie tylko pozycja liderska była dla mnie nowa. Dość skrajny był ten mój przeskok, bo to nawet nie tyle był przeskok z mediów do IT, co w ogóle to był przeskok, nie wiem, ze świata sztuki, ze szkoły muzycznej, nagle wylądowałam, tada. I jak wszyscy żyłam bardzo dużymi wyobrażeniami. Nie? Za każdym razem, jak słyszę też bardzo dużo dziewczyn, które startują, one też żyją w wyobrażeniach. I moje wyobrażenia były takie, że właściwie będzie dużo ciekawych rzeczy, bardzo szybko dziejących się zmian, ciągniętych przez facetów. Ale ponieważ mi było to znane dużo wcześniej, bo właściwie wszystkie środowiska, w których pracowałam zawodowo, to były środowiska bardzo męskie. Tak mi się wydawało, jak byłam młoda. Bo tych facetów było po prostu dużo dookoła. I dopiero później zaczęłam zauważać, jak wystarczy spojrzeć inaczej, wiesz, to jest nie nowe, nie? Tam sporo mądrych ludzi kiedyś powiedziało, że wszystko zależy od punktu widzenia. I jak zaczęłam patrzeć na to trochę inaczej, to zaczęłam zauważać, że na przykład w telewizji, w której pracowałam, jednej czy drugiej, czy którejś tam, tak, jest bardzo dużo mężczyzn na planie.
ale wokół mnie są same szefowe moje, na przykład, nie? Czyli jak już jechałam, wiesz, tam te 3 czy 4 piętra wyżej, to było coraz więcej kobiet. I oczywiście one się zatrzymywały na pewnym poziomie, bo ostatnie piętra już tam ich nie było. I wiesz co, ja nigdy nie myślałam o tym temacie. Znaczy, to nigdy nie był taki temat, który ja biorę na klatę i sobie rozkminiam wieczorem, jak to jest być kobietą w telewizji czy w IT. Ale wiedziałam, wchodząc do IT, że będzie dużo facetów dookoła. Ale nie wiem, czy to cokolwiek zmieniało. Ja wiedziałam, że ja umiem z nimi pracować. Wiedziałam też, że umiem pracować z kobietami. Trochę mniej z doświadczenia, trochę bardziej z wyobrażenia. Nie był to jakiś szokujący dla mnie świat. Chociaż parę razy później się okazało, że jednak jest. Znaczy, jak siedzieliśmy, pamiętam do dzisiaj, jedno ze spotkań z potencjalnym klientem, gdzie 6 czy 7 firm software'owych siedziało i prezentowało swoje prezentacje i tak usiadłam przy tym stole i tak sobie popatrzyłam, że siedzi chyba tam, nie wiem, 7 czy 6 CEO-sów i ja. I potem znowu, nie? Następne spotkanie. Jakieś tam spotkanie, no to znowu ja sama, nie? Oczywiście tych kobiet było dość mało w ogóle wtedy w IT, ale już na stanowiskach takich, powiedzmy, zarządczych nie było ich prawie wcale. Ile lat temu to było? Mniej więcej? 13. O Boże, no 13 lat temu. Nie wiem, czy jest inaczej dzisiaj. Pewnie trochę tak, aczkolwiek jak sobie zaglądam albo czytam jakieś raporty, albo widuję się z dziewczynami, które znam w tej branży, to jest to właściwie prawie cały czas ta sama stała grupa, jeśli chodzi o dziewczyny, które zarządzają firmami. Na palcach jednej ręki mogę policzyć te, które są prezeskami tego typu firm. To chyba w ogóle jest prawda nie tylko o IT, ilości jakby kobiet na takich zarządczych stanowiskach. No dobra. To teraz fajnie byłoby, myślę, usłyszeć o Twojej w ogóle ścieżce. To znaczy, jesteś teraz tu, gdzie jesteś i jak to się stało w ogóle, że tutaj dotarłaś? Jakbyś nam trochę opowiedziała w ogóle, jak doszłaś do tego miejsca? No nie wiem. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które nigdy nie umiem odpowiedzieć krótko, ale postaram się. Jak byłam mała, albo taka trochę większa, to robiłam strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy i w niczym nie byłam świetna. We wszystkim byłam dobra. Miałam podobnie. I to, wiesz, wtedy to się mówiło, że to jest ten, co się nie umie skupić. Sumiany zapał. Tak. I to jest ta, która skacze z kwiatka na kwiatek i w ogóle nie wie, o co jej chodzi w życiu, nie? Więc rezygnując po 12 latach ze szkoły muzycznej, ze śpiewu operowego, podjęłam tą grubą decyzję, że już nie. I wymyśliłam sobie szkołę filmową, do której poszłam, skończyłam i było super. Nie szukajmy połączenia między jednym a drugim. Jakby w ogóle nie szukajmy połączeń. Po prostu tak się zadziało. Tak się zadziało. Tak się zadziało, bo szłam po prostu za bardzo zmieniającymi się rzeczami wokół mnie i we mnie, nie? I pracowałam w mediach, pracowałam w telewizjach przez prawie 8 lat. Jako kierownik produkcji, producent, robiłam różne rzeczy. Jednocześnie produkując różne swoje dokumenty i oddając się pasji filmowej, tak to nazwijmy, i telewizyjnej. Bardzo lubiłam swoją robotę. Dlaczego? Dlatego, że była niezwykle zwinna, niezwykle szybka i byłam wiecznie otoczona ludźmi. Nie? Jakby miała powiedzieć, co było takim sercem tej pracy. I jak się przyglądam wstecz dzisiaj, wiesz, to już jest się czemu przyglądać. Refleksja. Taka refleksja często mnie nachodzi. To przyglądam się temu, że właściwie całe życie moja praca polegała na budowaniu zespołów. Różnych. Czy zakładałam zespoły muzyczne, czy zakładałam grupy teatralne, czy pracowałam na planie, czy pracowałam w telewizji. Generalnie budowałam teamy. Czasem nieświadomie, czasem świadomie, czasem jako członek tego teamu, czasem jako lider. I po takim właściwie dość długim momencie dochodzenia do tego, że telewizja się kończy, cokolwiek to znaczy, dla mnie, na świecie,
Chciałam być w środowisku, które będzie równie zwinne, równie szybko rozwijające się i takie, którego nie znam i będzie nowe. I wtedy wymyśliłam sobie, że będziemy robić z moimi znajomymi cudowną firmę, która będzie produkować sobie filmy, a jednocześnie kawałki tych ujęć, które nakręcimy tam gdzieś na Grenlandii, gdzieś tam w Australii, będziemy sprzedawać online. Taki stok wideo. Nawet iStock Photo jeszcze wtedy nie istniało, więc jakby uważam, że to była świetna idea. Disruption. Duży disruption, trochę za wcześnie i bez umiejętności, nie? I ten moment, w którym ja zrozumiałam, że żeby ludzie na świecie mieli dostęp do tych wszystkich wideo, to jest moment, w którym muszę zacząć dotykać software'u, bo bez tego się nie obędzie. To był moment, w którym po prostu zaczęło mnie w to wszystko wciągać, nie? I zobaczyłam, jak ten świat jest nowy, świeży i wszystko w nim można. Bo to były czasy, w których naprawdę można było wszystko zrobić, nie? To oczywiście nie mogę powiedzieć, że to startowało, to było na takim fajnym momencie, w takim fajnym momencie pełnego speedu. No i tak wpadłam w ten speed, przyjechałam do Gliwic. Z Warszawy. Z różnych miast, ale wtedy akurat z Warszawy. No i tak już zostało. Robiliśmy różne pivoty, robiliśmy różne rzeczy. Historię Boulder pewnie znasz. I z internetowych pomysłów przeszliśmy właściwie do tego, co jest teraz. Ja się przykleiłam do istniejącej firmy. Założyliśmy drugą obok dla takiego fajnego trochę podejścia do budowania produktów innego niż było wtedy. I z 2 firm 2 lata temu zrobiliśmy duży merch, 2,5 roku temu. No i jest jak jest dzisiaj. Jest nas dużo. Jest nas dużo. A powiedz mi, czy miałaś w ogóle jakiś taki moment, kiedy sobie zdałaś sprawę, że fajnie jest być liderem? Że jakby to odkryłaś w sobie, że lubisz to, że masz taką potrzebę, że w ogóle lubisz być liderem, czy nie? Momentu nie miałam takiego, znaczy nie miałam momentu odkrywania, że to lubię, miałam moment zauważania, że tak jest. I to też nie jest kwestia tego, że ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, że ktoś się naturalnie rodzi z byciem liderem. Jakby naturalnie to się rodzimy z zupełnie innymi rzeczami. Więc też mogę powiedzieć, że środowisko, w którym byłam wychowana, pracowałam przez całe życie, to było środowisko, które albo mnie do tego namawiało w jakiś sposób, albo mnie do tego przymuszało w pewnym sensie. I po prostu mi to wychodziło. Ja nigdy się nie zastanawiałam, czy ja to lubię. To jako to. Wiesz, dla mnie bycie liderem to nie jest coś samego w sobie. To jest pytanie, co tworzysz, nie? I drive'em jest to, co tworzysz, a nie to, że jesteś liderem. Więc nie zastanawiałam się nigdy nad tym, czy był taki moment. Chyba nie było takiego, wiesz, tada, ojej, jak fajnie, nie? Uwielbiam to, co robię, ale nie uwielbiam bycia znaczy, to nie jest moja lubość do bycia. Tak. To jest mój środek, który najlepiej umiem wyrazić, nie? Żeby coś zrobić. Super. Jest taka rzecz w Boulder, że na 14 osób w rolach liderskich 12 z nich to są kobiety. Tadam! Znaczy tych takich liderskich za całe obszary, Tak nie? jest. Bo tych tak liderów jest masa. I czy pamiętasz właśnie ten moment, w którym się zorientowałaś, że większość z tych osób to są kobiety? Tak, pamiętam. Co się wtedy stało? Znaczy, ja pamiętam 2 momenty. Pamiętam moment, w którym na naszym kanale Ladies na Slacku, tam jest takie miejsce, w którym możesz sprawdzić, ile jest ludzi na danym kanale. Popatrzyłam sobie na tym kanale i tam było nas 35. To był pierwszy moment, a potem pamiętam 50. I to są takie momenty, w których wiesz, niby wiesz, że ktoś przyszedł, jest nowy, że to jest kobieta i tak dalej, ale przez to, że mam, przynajmniej dla mnie, ja nie myślę o tym, czy to jest kobieta, czy mężczyzna na wejściu, to też nie liczę, nie? Nie mam statystyk prowadzonych sobie w zeszyciku. Tak, i to są momenty, które mnie zadziwiają, a moment, o którym mówisz, to był moment, w którym mieliśmy spotkanie, nie pamiętam, chyba planowania budżetowego i godzina, powiedzmy 9 rano, włączamy Zooma
i patrzę na te wszystkie twarze i są same kobiety, bo akurat 2 facetów, którzy tam są, akurat jeszcze ich nie było. I to był taki moment, w którym tak, trochę mnie zatkało, jak to się stało, bo nie wiem. Wiem, że będziesz mnie pytać teraz, jak to się stało. Nie mam pojęcia. A co myślisz, że wynika z tego? Trudno byłoby mi powiedzieć, że z tego samego faktu coś wynika. Wynika na pewno z kultury, która spowodowała, że tak jest. Bo chciałabym unikać takich, wiesz, stwierdzeń, że dzięki temu, że mamy te kobiety, to mamy coś. Jakby nie wiemy tego tak naprawdę, nie? Czyli to nie był jakiś plan, ani to nie było nic zamierzonego? Nie. Znaczy, To nie były parytety? ja na temat parytetów znaczy inaczej. W środowisku, w którym funkcjonujemy, mam z nimi ogromny problem. Uważam, że bardziej szkodzą niż pomagają. Nie wątpię, że są miejsca na świecie i środowiska, w których być może są jedyną opcją. Na pewno nie w naszym nowoczesnym, szybkim, bardzo dostępnym środowisku. Czułabym się bardzo źle, ustanawiając jakiekolwiek parytety. Nie dlatego, że one same w sobie są złe, tylko dla mnie w ogóle budowanie czegokolwiek, struktur czy kultury, poprzez narzucone zależności pomiędzy płciami, rzeczami, tematami, to jest po prostu taki old school, że jakby trudno mi nawet pomyśleć, żeby mogła czegoś takiego używać, nie? Ale jeszcze wracając do Twojego pytania trochę, co z tego wynika? Wynika z tego na pewno jakaś inność. Być może wynika z tego jakaś trudność dla facetów, których mamy wokół siebie. Nie dlatego, że te kobiety tam są, tylko dlatego, że jest inaczej. I temu się na przykład przyglądam, nie? Czy nie lecimy trochę w kosmos? Czy nie mówimy, wiesz, że to jest, nie wiem, najlepsza opcja teraz, same kobiety? Czy nie próbujemy naturalnie w jakiś sposób wywyższać pewnych cech? Czy dalej trzymamy balans? Bo w gruncie rzeczy, Aneta, w tym wszystkim chodzi o to, żeby było Balans, równo, dokładnie. nie? Dokładnie tak. Równo tu i równo gdzie indziej. A wspomniałaś właśnie wcześniej trochę o tej kulturze, która jakby spowodowała, że jakby widzimy to, co widzimy teraz. Opowiesz nam trochę o tym, kiedy tworzyliście właśnie Boulder razem z Piotrem, drugim co-CEO. Jaka w ogóle myśl Wam przyświecała? Jakie chcieliście w ogóle stworzyć środowisko pracy? Dla siebie pewnie też trochę i dla ludzi, nie? Jakie tam, nie wiem, wartości były ważne dla Was? No wiadomo, że bycie Bolt jest ważne, jak sama nazwa wskazuje, i za tym, ale poważnie za tym byciem Bolt idzie bardzo dużo różnych rzeczy. Bo bardzo trudno jest być Bolt i być równym, a obie te wartości są dla nas ważne, nie? Ta równość w rozumieniu wszelakim, czyli od traktowania naszych klientów równo, przez traktowanie naszych wszystkich otaczających nas partnerów równo, aż po nas samych, nie? I myślę, że to się zaczyna od prawdziwej równości między na przykład CEO albo między zarządami. Jak tam jej nie ma, to nigdzie jej nie będzie, nie? Czyli wiesz, Top down. kultura zjada strategię na śniadanie i myślę, że to jakby już nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. I tym samym pewne mechanizmy są naturalne, nie muszą zostać wymuszone, nie? Kultury się nie buduje przez budowanie kultury, tylko przez milion innych rzeczy. To jest mój ukochany trójkąt, ale to o tym kiedyś porozmawiamy. Takiego mojego ulubionego Niemca, który o tym pisze. I jak sobie na to popatrzę z takiej trochę, wiesz, perspektywy helikopter view, to jest kilka takich kluczowych rzeczy, o które dbasz, albo tych, o które właśnie nie dbasz. Pierwsza rzecz, o którą dbasz, to jest autentycznie w tym przypadku tematu, o którym rozmawiamy, całkowita bezpłciowość. To nie jest wyżej, niżej. To jest w ogóle podejście do człowieka jako człowieka, niezależnie od tego, czy mamy pewne przyzwyczajenia i oczywiście widzimy naprzeciwko siebie kobietę albo mężczyznę, albo właśnie zupełnie się mylimy. To jest pewna bezpłciowość w podejściu do tematów, nie? Czyli to się zaczyna od języka, nie? To się zaczyna od tego, czy rzeczywiście liczymy te kobiety
nie? Czy sprawdzamy, czy one tam są, nie? I im bardziej naturalne jest to środowisko, ono samo, wiesz, to trochę jak w naturze, nie? Jakby im bardziej naturalne środowisko zbudujesz, tym bardziej naturalnie ono się samo wykształci. I myślę, że w naszym przypadku bardzo dużo wpływu miało na ten aspekt, o którym rozmawiamy, miała samoorganizacja. Samoorganizacja jako taka, to jest taka moja obserwacja, zupełnie nie poparta naukowo, ale obserwacja ostatnich lat, jak obserwuję kulturę naszej organizacji, ale też firm, do których jeździmy i jeździliśmy po całym świecie oglądać firmy, które się samoorganizują. Samoorganizacja z jakiegoś powodu jest łatwiejsza dla kobiet. Ona nie jest dla nich lepsza, ona jest dla nich łatwiejsza. I zdecydowanie łatwiej w niej funkcjonować też wewnętrznie ze sobą samym, szczególnie liderkom, jest kobietą. I to jest bardzo far-fetched, ale myślę, że nie mam żadnego argumentu, żeby to odeprzeć. Wszystko, co widzę, to jest niestety pewna płatność za nasz europejski system, w którym funkcjonujemy, od takiego, nie? I tak sobie czasem myślę o tym, że nas kobiety nie przygotowuje się aż tak bardzo do hierarchii, jak facetów. No, tak właśnie jest, nie? W tych wzorcach kulturowych. Tak. Zaczynając od tego, jakie wartości przekazuje się mamom chłopcom, przez całą szkołę, w której, umówmy się, system generalnie premiuje hierarchiczne struktury, ocenę, nagrodę i tam te wszystkie rzeczy, aż po pewne wyobrażenia oczywiście stereotypowe i wymagania stereotypowe od tego, co to jest być mężczyzną. Tak. Odnosić sukcesy w jaki sposób. Jakie sukcesy? Ile Indywidualne. masz ludzi pod sobą? To jest ukochane moje pytanie, Tak. jak gadam z moimi kolegami, to jest stałe pytanie, ile masz ludzi pod sobą? 1000. Tak, dobra, to jesteś jakby... I nam się tych pytań chyba mniej zadaje, od nas się tego mniej oczekuje kulturowo, przez co moment, w którym wpadamy w miejsce, w którym nie ma hierarchii i trzeba się dogadać, samoorganizować, jest dla nas łatwiejszy, bo nie mamy całego tego plecaka. Tych ciężkich kamieni, które nam ktoś włożył, które musimy nosić i się, wiesz, potem ich pozbywać przez pół życia. Jakichś takich oczekiwań Tak. kulturowych, społecznych. Przez co praca w tak dużej zwinności, na przykład jak u nas w firmie, bo to jest następny aspekt. Pierwszy będzie właśnie związany z samoorganizacją, drugi ze zwinnością, która z tej samoorganizacji wynika, nie? Taką prawdziwą zwinnością, czyli na przykład struktura zmieniająca się 15 razy w ciągu miesiąca. Nam jest w tym łatwiej, bo trochę mniej musimy zrzucać z tych pleców, nie? Nie mamy na przykład czegoś, co bardzo często w rozmowach moich z różnymi ludźmi wychodzi, pewnego przyzwyczajenia do własnej wartości jako stanowiska. Ja, kim jesteś? Jestem dyrektorem sprzedaży. Nie? Kim Mój mąż jesteś? jest z zawodu dyrektorem. Tak, ale nawet ja mówię, wiesz co, ja mówię o takim czymś mniej hardkorowym. Mówię o takim prawdziwym wartościowaniu samego siebie przez rzeczy, które robisz, a nie to, kim jesteś. No właśnie. I myślę, że po prostu mamy łatwiej, wiesz, no. Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy wychowywane na te, co nie muszą nic robić, ale na pewno mamy mniej obciążeń. Więcej wolności. To jest niesamowite, nie? To jest więcej wolności robienia różnych rzeczy bez sensu. Mniej planowania historii swojego życia do przodu. Mniej pomysłów o pewnym wyobrażeniu bycia mężczyzną. Nie? Jakby tego nie mamy. To I jest jest na nam pewno też łatwiej. z lękiem związane, nie? Myślę, że tak. Wspomniałaś trochę o samoorganizacji. Myślę, że fajnie byłoby trochę poopowiadać o tym, jak ta samoorganizacja wygląda w Boulder. To znaczy, wiecie, ja wiem, ale słuchacze mogą nie wiedzieć, a to jest mega ciekawy temat. No to jak wygląda? No ty mi opowiedz. Opowiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, ja ci opowiem Tak, z wygląda to zupełnie inaczej niż gdzie indziej, bo to jest holakracja. I jakby najważniejszą rzeczą w sumie z takiego jakby mojego punktu widzenia, to znaczy ja w ogóle sobie to bardzo cenię, jakby co holakracja niesie, bo niesie niezależność, niesie wolność i też odpowiedzialność za to, co się robi. Czyli jakby krótko mówiąc, to authority, czy ta władza jest jakby rozproszona, nie? Pomiędzy kręgami, czyli kręgi się samoorganizują, mogą podejmować same decyzje, ale też żyć z konsekwencjami potem tych decyzji, nie? Nie ma chaosu?
Trochę jest, ale tak, to na pewno jest jedno z wyzwań, tak mi się wydaje, że to nie jest pewnie dla wszystkich, nie wszyscy się dobrze czują w takiej niepewności i właśnie w takim chaosie, w takim miejscu, że czasami nie wiesz dokładnie, w którym kierunku musisz iść, więc tak, to jest na pewno niekomfortowe, ale w dzisiejszych czasach kiedy VUCA już tutaj jest, czyli żyjemy w takiej rzeczywistości bardzo złożonej, nieokreślonej, trudnej, nieoczywistej, to wydaje mi się, że to jest potrzebne, nie? Żeby się też tego nauczyć. Że życia w takiej niepewności i właśnie w poczuciu dyskomfortu trochę. Znaczy ja uważam, że w ogóle tak naprawdę taka niepewność i dyskomfort prowadzi nas do lepszych decyzji, w ogóle do odważniejszych decyzji i tak naprawdę oznacza rozwój, nie? Ale pewnie nie wszyscy tak uważają. No jasne, że nie wszyscy. To jest największym wyzwaniem dziś firm, które próbują się samoorganizować albo się samoorganizują. Jest ten ogromny dysonans między tym, do czego jesteśmy przygotowani, a co dostajemy w pracy, nie? Czyli to jest ten taki bardzo trudny moment, w którym jeszcze, umówmy się, zupełnie nie zmieniające się, przynajmniej w naszym kraju, systemy edukacji przygotowują ludzi do czegoś, a my potem ich bierzemy i oni się po prostu nie umieją znaleźć. Tak, oni nie umieją współpracować w ogóle też. Wiesz co? Tak, ale ja myślę, że współpraca to jest w ogóle wynik czegoś trochę innego. No wiesz, w szkole masz najbardziej na świecie poukładany świat, który nie istnieje nigdzie. Masz 45-minutowe konteksty na temat. Te konteksty się zmieniają co 10 minut. Za chwilę oczywiście nikt nie myśli o tym, że trudno jest switchować kontekst na przykład w pracy. 6 razy dziennie. 6 razy dziennie, ale w szkole to jest normalne. Mimo wszystko jest to podzielone. Wiesz, kiedy masz wyjść na przerwę, wiesz, kiedy masz wrócić. Wiesz, jaki temat będzie w poniedziałek 16 maja o 9 rano tematem, którym będziesz się zajmował. Wiesz, co jest dobre, co jest złe, bo mówi ci to nauczyciel. Dostajesz 5 albo nie. Easy. Nieważne, jak to zrobisz i hakujesz system, ale wiesz. Wiesz, co jest nagrodą, wiesz, co jest walutą. Nie? Waluta, paseczek. Waluta, brak paseczka. To jest tak uproszczony świat i tak uproszczona rzeczywistość, w którym de facto o niczym nie musisz decydować. I teraz wyobrażam sobie, ja już tego nie pamiętam na szczęście za bardzo, aczkolwiek ja bardzo lubiłam szkołę. A to też powiem potem dlaczego. I ten człowiek wychodzi i wpada do nas. Do realnego świata, nie? Tak. I teraz wyobraź sobie, że wpada do normalnego świata, tam jest trudno, a co dopiero u nas. U nas gdzie? Po jednej stronie jest niezwykła wolność, po drugiej stronie tej monety jest odpowiedzialność, nie? Do której, umówmy się, rzadko kto jest przyzwyczajony. Tak, do ownershipu. Takiego, wiesz, pełnego. Tak. Po jednej stronie jest mogę wszystko, po drugiej, oczywiście to nie jest tak, że my nie mamy granic, ale mimo wszystko te granice są trochę szersze niż zazwyczaj. Mogę jutro zrobić jak chcę. Czyli jak? Czyli kto mi powie? Nie? No ja to sam muszę. Tak, to są te momenty, zresztą na pewno obserwujesz je na naszych spotkaniach, na których siedzimy i czuć jakąś frustrację w pokoju albo teraz na czacie, albo na Zoomie. No dobra, ale kiedy to wreszcie tu przyjdzie? Kiedy ten ktoś jakiś nam to coś da, tą odpowiedź, tą wizję, tą strategię? Kiedy? I ten moment, kiedy mówisz, no nigdy. W sensie dostaniecie, nie? Jakby, ja zawsze mówię o tym, że samoorganizacja, szczególnie w holakracji, ona ma niezwykle mocne ramy. To są ramy, ale one są kompletnie inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy, nie? Tak. Więc czym jest samoorganizacja? Jest zmianą paradygmatu. Jest wierzeniem, że każdy człowiek wchodzący do naszego biura, bądź do naszej firmy czy organizacji chce pracować. Umie pracować, umie podejmować decyzje. I to oznacza, że de facto odwraca ci się wszystko. Bo skoro chce pracować, to nie musisz go jakoś specjalnie motywować motywatorami. Motywacją jest rozwój, zmienność, jakiś pęd, cel, nie? Misja jakaś. Nazywamy to purpose w naszym przypadku. I to go niesie. Skoro umie pracować, to w takim razie po co go uczyć jakichś durnych rzeczy w stylu pan szef powie ci, jak masz pracować, skoro umiesz, nie? I jeszcze to trzecie, co jest bardzo istotne, umie podejmować decyzje.
Oczywiście to jest bardzo grube Tak. stwierdzenie, bo nie umie. Nie? Generalnie to jest największy problem Tak. samoorganizacji. Ludzie nie potrafią podejmować decyzji. No i to jest to, na czym tak naprawdę się głównie skupiamy. Na tym, żeby w pewnym sensie nadawać jakieś ramy bezpieczeństwa i tworzyć Proces. środowisko i procesy, w którym te decyzje zapadają. No i Tak. holakracja tutaj bardzo ładnie te decyzje układa. Masz rolę, w której podejmujesz decyzję, albo jej nie masz. Masz krąg, w którym pewne decyzje za obszar zapadają i masz takie, w których tego nie możesz zrobić, nie? Aczkolwiek wszystko, co jest, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone, nie? I to jest zaufanie, nie? To jest jeszcze Zaufanie, jeden no element. właśnie, zaufanie, dokładnie. A jeszcze myślę, że a propos tych decyzji, to jakby jest umiejętność podejmowania, ale też chęć. W sensie nie wszyscy są na to gotowi. Nie jest, Tak. Musi być też taka gotowość w ogóle, żeby te decyzje w ogóle podejmować. Wiesz co, ja myślę, że tak, wszyscy są chętni, nie wszyscy są gotowi. Ja uważam, że mamy naturalną chęć i potrzebę, może tak, potrzebę podejmowania decyzji, nie? I tu trochę wrócę właśnie do kobiet w sumie. W takich szybkich decyzjach, to jest też obserwacja, którą mam, jak patrzę na Was 55 dzisiaj sztuk. O, To jest niesamowite w ogóle. W tych takich decyzjach szybszych i trochę, wiesz, podejmę decyzję, a potem się będę martwić, bo jakby koszt jest nie za duży, więc mogę to zrobić. Zdecydowanie lepiej idzie to dziewczynom u nas, kobietom. Myślę, że też dlatego, że ścieżki, z których przyszły, były bardzo różne. Jakieś w ogóle dziwne studia, zmiany w życiu, potem nagle Boulder, nie? I na przykład jest ewidentna mniejsza potrzeba posiadania wystarczającej liczby danych, popartych wystarczającą liczbą potwierdzeń, żeby podjąć decyzję. I to też jest ewidentnie kulturowe i tak naprawdę wychodzi ze szkoły, nie? Chłopaki się obkładają potrzebnymi im informacjami, żeby podjąć decyzję. Dziewczyny dużo częściej stawiają na bet. tak, no jakiś taki gut feeling. Tak. Albo jakaś może trochę to jest w tym też intuicji. Tak, myślę, że mają więcej kontaktu z własną intuicją po prostu, nie? Myślą w ogóle o niej, albo przynajmniej zdają sobie z niej sprawę. Z intuicją, czy z jakimś takim, powiedzmy, innymi poziomami wiedzy niż sama głowa. Odpowiedziałeś na moje następne pytanie. Sorry. Okej. Trzeba było mi przerywać. Czyli właśnie samoorganizacja prawdopodobnie jest bardziej sprzyjająca kobietom. Kobiety Twoje się w niej po prostu doświadczenie jakby lepiej, na to lepiej wskazuje, się nie? odnajdują. Lepiej się odnajdują. Czyli czy to jest też tak, że jest im bardziej płaska struktura, tym jest lepiej dla kobiet? Z płaską strukturą to jest tak, że ja trochę nie wiem, co to jest. To znaczy, są takie dwa słowa, które powoli już przybierają takie formy. Każda epoka ma swoje takie słowa, których się nie lubi. Jak słyszę turkus, to mam dreszcze i jak słyszę płaska struktura, to mam dreszcze, bo to nie wiadomo, co znaczy. Znaczy, to już znaczy tyle rzeczy, że właściwie bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem do końca, o co pytasz. Czy płaska struktura jako, powiedzmy, miejsce, w którym mamy niewiele szczebli, wspiera kobiety? Nie wiem. I tak i nie. Czy pewnego rodzaju kultura, która pozwala na prawdziwą płaską strukturę, wspiera kobiety? Tak. Na przykład holakracja. Na przykład. Aczkolwiek pewnie też jakbyśmy jakby nie szły aż tak bardzo daleko i pomyślało o takich miejscach, które są zwinne w różnej formie. Oczywiście nie mówię o tym, że mają Scruma i wdrażają produkty w Scrumie z project managerami na przykład, tylko mówię o prawdziwej zwinności całej organizacji i kultury. Pewnie wspiera kobiety. Dla mnie, powiem Ci w ogóle, Aneta, to dla mnie równość wspiera kobiety. I jak ona jest zaszyta we wszystkim wokół nas, to jest, jak jej nie ma, to jej nie ma. I No to trochę nie jest wiem, tak, czy to jest związane ze strukturą. to jest trochę jak ze Scrumem, nie? Że można robić jakieś pewne akcje, wykonywać z całego frameworka, ale jeżeli nie ma mindsetu, no to się będzie działo, ale będzie taki zombie Scrum, nie? To chyba jest podobnie. No to jest, wiesz, no, w całym myśleniu o Agile, jako w ogóle, powiedzmy, pewnej wizji funkcjonowania, też się tego nie da udać. No, tak samo równości się nie da udać. Otwartości się nie da udać. Braku
realnego braku oceniania, czy wartościowania poprzez płeć, czy cokolwiek innego też się nie da udać. I dlatego chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Spoko, możesz nie odpowiadać. Super. Ekstra. O, właśnie. Powiedziałaś coś bardzo ważnego. Ja się wstydziłam naprawdę niewiele w moim życiu razy, że czegoś nie wiem. A koledzy, z którymi pracowałam, czy robiliśmy różne świetne rzeczy, oni mieli z tym duży problem. Tak, A propos tak. tego kulturowego przygotowania albo braku przygotowania. Nam jest wolno nie wiedzieć bardziej. Tak, to jest w ogóle fajna sprawa. Cały jakby taki koncept po angielsku to się chyba mówi losing face, nie? Tak. Że to jest... wtedy to nie jest okej. Tak. Nie możesz powiedzieć, że nie wiesz, nie? A dlaczego o tym mówię? Bo jak masz organizację, która naprawdę ma być gotowa na zmiany, na zmienność i sama w sobie się autentycznie zmieniać co chwilę, niewiedza jest kluczowym elementem tego, żeby tak było naprawdę. Przygotowanie ludzi do tego, że nie wiedzą, nie sprawdzą, nie przewidzą, nie wykalkulują ryzyk, nie wiedzą, co jest za rogiem. Tak. To jest tak naturalne, znaczy musi być tak naturalne, żeby rzeczywiście autentycznie funkcjonować na przykład w samoorganizacji, czy w ogóle w jakiejkolwiek zwinnej formie Tak. zarządzania, że może dlatego też łatwiej jest tym kobietom, nie? Tak, właśnie Gunther Verheyen w tej swojej fajnej książce Scrum Pocket Guide pisze właśnie, nie pisze o rzeczach, o mechanice, tylko pisze właśnie o mindsetie i o najważniejszej rzeczy, czyli o emergence of things, nie? Że się po prostu jest niepewność i jest pewien proces odkrywania rzeczy, których się uczysz po prostu as you go, nie? Po drodze. To jest mega fajne. Widzę, że czytamy zupełnie inne książki, to jest super, musimy kiedyś sobie pogadać o tym. Nie czytam w ogóle o Scrumie, ale ty czytasz i bardzo dobrze. Ale ta jest fajna, akurat ta jest fajna. No dobra, trochę rozmawiałyśmy o płci, więc co z tą płcią w ogóle w środowisku pracy? Czy to jest temat, który w ogóle powinien być poruszany? A jeżeli powinien być poruszany, to kiedy? Znaczy wiesz co, powinien być poruszany w bardzo wielu miejscach. Ja w ogóle uważam, że wszystkie działania, o których mówimy, znaczy ja w ogóle generalnie bardzo unikam radykalizmu i wszystkich miejsc, w których jest jakkolwiek radykalnie. Wiem, że u nas też jest trochę radykalnie w niektórych aspektach. Staram się cały czas pamiętać o tym, żebyśmy nie polecieli za daleko. I nie chciałabym mówić, że radykalnie coś powinniśmy, a czegoś nie. Generalnie temat równości płci w pracy jest niezwykle ważnym tematem. Ja się nim nie zajmuję, nie czytam o tym, nie udzielam się w tych tematach, bo ja jestem doerem, nie? Jestem taką osobą, która jakby bardzo wierzy w zmianę poprzez działanie. W żadną inną. Bardzo szanuję wszystkich tych, którzy mają w sobie zupełnie inne potrzeby i na przykład są aktywistami czy walecznymi postaciami, które gdzieś tam się pojawiają w jakichś tematach. Ja nią nie jestem, więc po prostu robię. I tym samym tak, ten temat jest ważny, warto go poruszać. Ja go poruszam w specyficzny sposób i myślę, że Boulder też go porusza w specyficzny sposób. Tak. Po prostu buduje, nie? My jesteśmy budowniczymi. Nie piszemy o tym książek i nie będziemy też się najprawdopodobniej w żaden sposób udzielać w dyskurs, powiedzmy, publiczny na ten temat. Aczkolwiek pokazywanie tego, jak może być, uważam za bardzo ważny aspekt tego, kim jesteśmy. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie ten aspekt robienia, działania jest w sumie chyba ważniejszy niż mówienia tylko o tym, nie? Bo jeżeli to się tylko kończy na mówieniu, a potem nic się nie dzieje, no to trochę jest problem. Ale nie wiem, wiesz, generalnie ja wierzę znowu w pewną równość i potrzebę wszystkich stron. Ja uważam, że musi być równowaga między tymi, którzy mówią i umieją o tym mówić. Nazywają rzeczy, podważają rzeczy, budują język i znam masę świetnych ludzi, którzy się tym zajmują, kobiet, które oddają temu na przykład swoje życie, po to, żeby duerzy mieli swoje miejsce. I może z wygody, a może po prostu z tego powodu, że to jest dla mnie naturalne, mój feminizm generalnie był zawsze robieniem. Tym takim, wiesz, u siebie, w małym poletku, jako mama, jako dziewczyna, jako liderka, jako, wiesz, jako na przykład zwykły pracownik, jako ktoś tam. Ja po prostu staram się robić rzeczy tak, żeby to było
z mojej perspektywy w jakiś sposób feministyczne, nie? No i też autentyczne. Tak, ja chyba po prostu Swoje. nie umiem inaczej, nie? I myślę, że to jest też chyba trochę sedno tego Twojego pytania, jak się zbudowała kultura, czy jak się buduje dalej każdego dnia kultura naszej firmy. Wiesz, to idzie bardzo mocno od founderów, nie? I my jesteśmy co-CEO, oczywiście wiadomo, że słyszę często, że to wiesz, no tam żona prezesa to chciała mieć taką rolę, to jej dał, nie? Znaczy, Bo to koł, to tak... Bo tak czasami jest. Tak. Nie? Bo tak czasami jest. To jest, wydaje mi się, nawet może w większości przypadków tak jest, nie? W Polsce. Więc tak, na przykład tutaj też nie zabieram głosu w żadnym przypadku, w którym to słyszę, bo myślę, że jakby nie muszę, nie? To jest w ogóle specyficzny pomysł dwójka prezesów, nie? To nie może działać, w sensie to nie powinno się udawać. Ale jednak. Tak, oczywiście, ale tak patrząc, wiesz, logicznie to nie powinno się udawać. Myślę, że z tego powodu też jest duża potrzeba uproszczeń, nie? Że jakby Piotr zarządza, a ja, nie wiem, wyglądam. Też nie do końca. Ale przynajmniej gadam, nie? A on zarządza. Po prostu się uzupełniacie. No to jest, tak, bardzo. Myślę, że to się od tego bardzo dużo zaczyna, nie? Bo w sumie merch, który zrobiliśmy, był też połączeniem takich trochę właśnie. dwóch światów. System binarny. Kobiecego i męskiego w bardzo dużym uproszczeniu też przez rzeczy, które robiliśmy, nie? Przez dwa fokusy, które połączyliśmy w jeden. The best of both worlds. No, chyba tak. Znaczy przynajmniej tak się staramy robić, nie? To nie jest oczywiście proste, bo wiadomo, mercze się nie udają zazwyczaj. Ten jakoś idzie. Ten się udaje. No, to prawda. Mam wrażenie, że bardzo często dyskurs na temat roli kobiet i w ogóle pozycji kobiet na rynku pracy w Polsce sprowadza się do takich rzeczy jak na przykład powrót z urlopu macierzyńskiego. Jak to wygląda w Boulder? Nie mamy specjalnych programów powrotów kobiet znikąd. Nie mamy żadnych specjalnych programów dla rodziców. Bo jakby zakładam, że zazwyczaj Dziecko ma rodziców. ale w naszym przypadku bardzo wielu ojców ma ten sam problem. Też chce wracać do pracy. I właściwie brzmi to trochę tak, jakbyśmy mieli ich zupełnie gdzieś. Mogą wracać na wszelkie możliwe sposoby. Czasami się to odbywa po kawałeczku, po 3 godzinki, 4, 6, 7 w tygodniu. Czasami to jest bardzo długa przerwa z na przykład potrzebą kontaktu z ludźmi z firmy. Generalnie rodzice mogą wracać i chcą wracać i my chcemy, żeby wracali. I wracali, ponieważ wracają do innego środowiska, bardzo często wracają w ogóle w inne miejsca. Najfajniej by było, jakbyście ty, czy ktokolwiek będzie prowadził jeszcze tego typu wywiad, porozmawiali z którąś z mam czy ojców, którzy wracają. Bo tych przykładów jest bardzo dużo i jednym z przykładów jest Beata, dziewczyna, która teraz wraca i zanim wróciła, chciała się z nami spotkać z bardzo różnymi ludźmi, zapytać, gdzie najlepiej mogłaby wrócić. Bo może po tym czasie już jest zupełnie gdzieś indziej potrzebna, nie? I ona wraca na jakimś zupełnie swoim, w swoim wyobrażeniu tego, co dla niej znaczy powrót, w takich możliwościach, w jakich może zrobić to w domu, w takim tempie, w jakim chce wrócić, wraca. No i wraca ona, wracają ojcowie. Czy to jest totalnie dostosowane do po prostu potrzeb konkretnego rodzica? Tak, dlatego nie ma programu. Generalnie program nazywa się Czekamy. Tylko tyle, nie? I widzę, że coraz częściej też ojcowie korzystają z takich powolnych powrotów, nie? Z dłuższych przerw. Tak samo zresztą jak dziewczyny, nie? Super. Dobra, to teraz jeszcze ostatnie pytanie. A propos jakby zabierania głosu też i tego, co się jakby na temat tego, co się dzieje w Polsce, albo co się zadziało w Polsce. Część ludzi, część chłopaków i dziewczyn z Boulder postanowiła mocno zabrać głos w sprawie strajku kobiet. I
w sumie jakby Ty też brałaś w tym udział i chciałam zapytać, czy chciałabyś nam opowiedzieć trochę o tym, skąd się w ogóle wzięła taka decyzja, no bo to jest takie też trochę bold, wychodzenie też ze strefy komfortu. Zazwyczaj jakby firmy nie decydują się na coś takiego, więc opowiedz nam. Dobra, to najpierw będzie tak grubo. Powiem to zdanie, ale ono jest naprawdę kluczem tej decyzji. Właściwie nawet nie decyzji, co w ogóle... Ja myślę, że jakby nie było potrzebnej żadnej decyzji. To jest w ogóle historia tego działania. Jestem przekonana, że musimy przestać udawać, że firma to jest jakiś twór do przetrwania i zarabiania pieniędzy. Firma jest, myślę, że zaraz po rodzinie, naprawdę najważniejszą jednostką, która kształtuje społeczeństwo. Tam siedzi kupa ludzi i robi rzeczy. Tak jest. Przez wiele godzin dziennie. Tak. Do tego, zresztą to, co się dzisiaj dzieje na świecie, jest właśnie między innymi wynikiem tego, że zapomnieliśmy o tym, że firmy kształtują cały świat. I od firm zależy, jak będzie jutro. Od rodzin też. Ale nie wiem, czy w niektórych aspektach nie bardziej od firm. Szczególnie w kapitalizmie, dopóki w nim jeszcze funkcjonujemy. I dla mnie w ogóle myśl, że firma to jest jakiś taki sztuczny twór odseparowany od rzeczywistości, a ludzie w niej pracujący mają 2 życia, to jest jakiś w ogóle absurd. Nie ma Anety od 8 do 16 i potem Anety od 16 do 20. Jest jedna Aneta. I skoro ta Aneta ma pewne potrzeby jako człowiek, nie? I jedną z tych potrzeb jest potrzeba autentycznej równości i życia w świecie, który nie cofa się do średniowiecza, świecie, który nie łamie podstawowych praw człowieka. To dla mnie pytanie, czy w ogóle firma powinna stawać jasno w stanowisku obrony pewnych praw, jest w ogóle absurdalnym pytaniem. To jest pytanie z tezą. Tak powinna. I myślę, że ten moment w ogóle, w którym dziewczyny wrzuciły w ogóle pierwsze zdjęcia, pamiętam na Slacku, teraz się poryczę, na Slacku z tym, że chcą to zrobić, nie? To był moment, w którym pomyślałam, o Boże, ja nie myślę sama tak, nie? To my. Tak jakby, wiesz, i ten moment, kiedy nikt nie zadał pytania, czy my jako firma powinniśmy to zrobić. To pytanie w ogóle nie padło do nikogo, to jest niesamowite. Nie było, wiesz, słuchajcie, czy nam w się ogóle... opłaca, Nie, czy to jest w ogóle, ryzyko dla nas. w ogóle. Tej dyskusji nie było w ogóle. Był bardziej dyskurs, co chcemy powiedzieć, bo między nami były ogromne różnice. No jak między ludźmi. Myślę, że każda z nas i każdy facet, który nas wspierał, bo to była większość firmy, ale nie wszyscy, nie? Tak naprawdę szedł na tą ulicę i wrzucał tego hashtaga i podpisywał się pod tym z zupełnie innego powodu. Nie, w ogóle też nie rozmawialiśmy, to było bardzo ciekawe, że nawet w gronie dziewczyn, w których potem się widywałyśmy na strajkach albo, nie wiem, rozmawiałyśmy o tym, my nie dyskutowałyśmy, dlaczego któraś z nas tam idzie i czy to jest lepsze od tego drugiego. Każda szła w ogóle z innego powodu. Myślę, że wszyscy dotknęliśmy pewnego poziomu, w którym poczucie zagrożenia podstawowych praw człowieka zostało dotknięte, a to, czy ktoś jest za aborcją w takim czy takim rozumieniu, albo przeciwko niej w takim czy innym, w ogóle nie było dyskusją. I na tym poziomie w ogóle tematów zadawanie sobie pytania, czy to jest w ogóle odpowiednie, żeby firma zabierała stanowisko, jest dla mnie zupełnie absurdalną dyskusją dziś, w 2021 roku. Już nie mówiąc o tym, że wiesz, generalnie my prowadzimy firmę nie po to, żeby mieć pieniądze, nie? Więc jakby może dlatego. Pieniądze są środkiem do tego, żeby zrobić zupełnie inne rzeczy. I jak sobie myślisz o tym aspekcie prowadzenia firmy i posiadania w ogóle możliwości zmiany, to jak możesz z niej nie skorzystać? Tak, ale to wydaje mi się, że to jakby ten powód, w sensie jeżeli ktoś robi firmę dla pieniędzy, no to oczywiście wtedy będzie kalkulował, czy zabranie głosu, wiesz, czy coś straci na tym, nie? Tak, znaczy my oczywiście na pewno na tym też gdzieś tracimy. Tylko to jest pytanie, co? Tylko, no ale może też w sumie można powiedzieć, co z tego, nie? Tak. Może coś innego jakby się dobrego zadziewa, nie? Myślę, że każda decyzja ma kalkulację Tak. strat, nie? Więc jakby ta się niczym nie różni od innych. Fajne to było w ogóle. Super, no to słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Mam nadzieję, że była równie wartościowa dla słuchaczy, jak też dla mnie. I mam nadzieję, że też było trochę dobrej zabawy i dobrych rozkmin. I do następnego razu. Dzięki. Bardzo dziękuję. Nie lubię tu siedzieć. Siedziałam po tamtej stronie kamery przez bardzo długi czas i chyba następnym razem to ja nakręcę ten wywiad z kimś innym. Z którąś z Was na przykład. Byłoby Bo świetnie. ja bym bardzo chciała posłuchać tego, jak Wam się pracuje, nie? Myślę, że znajdą się chętne. Super. Dzięki. Dzięki.